Znajdujemy się w sercu Wrocławia, dokładnie na jego rynku. Za mną znajduje się kamienica pod Złotą Palmą, która od września 1949 roku jest siedzibą Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Na parterze tejże biblioteki znajduje się przepiękna galeria pod plafonem oraz recepcja, które niedawno przeszły gruntowny remont według naszego projektu. Mówi się, że w architekturze, podobnie jak w muzyce, stworzono, zagrano już niemalże wszystko. Bardzo trudno jest wymyślić coś nowego. Jest w tym dużo prawdy, ponieważ im więcej architektury powstaje, tym trudniej zaprojektować jest coś, czego jeszcze nie było. I tutaj bardzo często z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie, które granice kreatywności pozwalają przesuwać dużo dalej. I dzisiaj chciałem Wam pokazać wyjątkowe miejsce, wyjątkowe wnętrze, prawdopodobnie jedyne takie w Europie, do zaprojektowania którego użyliśmy właśnie technologii parametrycznej na wskroś zabytkowej tkance. Zapraszam Was serdecznie. Projekt wbrew pozorom nie był łatwy, ponieważ musieliśmy połączyć dwie funkcje, które na architektonicznej skali leżą na dwóch skrajnych końcach. Z jednej strony mamy recepcję, która powinna być widoczna, charakterystyczna i często reprezentacyjna, a z drugiej strony mamy galerię, która powinna być z definicji minimalistyczna i stanowić jedynie tło dla prezentowanej sztuki. Serce galerii stanowi plafon zaprojektowany przez architekta Macieja Kujawskiego, a pomalowany w 1975 roku przez jego żonę, znakomitą wrocławską artystkę, panią Annę Szpakowską-Kujawską. Postacie, które możemy zobaczyć na plafonie, symbolizują marzenia i rzeczywistość. Te brązowe, wpatrujące się w nas dużymi niebieskimi oczami, to rzeczywistość, natomiast niebieskie, fruwające wolno jak ptaki, to nasze marzenia. Kiedy zaczęliśmy to wszystko analizować, szybko doszliśmy do wniosku, że w tym projekcie chcemy zastosować technologię parametryczną. Wnętrze to jest pełne miękkich linii, łuków, jest całkowicie zdominowane przez plafon. Dlatego bardzo nam zależało, żeby meble, które zaprojektujemy, miały formę jak najbardziej organiczną, miękką i rzeźbiarską. Żeby były po prostu formą sztuki użytkowej, pasującej jako taki stały element do wnętrz galerii. Niezwykle istotna też dla mnie była opinia autorki malowidła na plafonie. I miałem tą przyjemność, że mogłem osobiście zadać jej pytanie, co myśli o naszym projekcie. Coś wyjątkowego właściwie. Nie mogę przychwycić, na czym to polega, że to jest tak spójne z kształtem plafonu, z tymi marzeniami, ale jest. Wszystkie meble zostały wykonane ze sklejki brzozowej, której naturalny, ciepły kolor nawiązuje do brązowych postaci z plafonu. Przestrzenie recepcji oraz szatni zostały zaakcentowane zielenią. No i na pewno też ciekawym elementem jest oświetlenie. Zarówno to główne, mające taką formę miękką i liniową, jak i to dekoracyjne, którego jest mnóstwo i które wprowadza bardzo fajny, przyjemny klimat. Wprawne oko szybko zauważy elementy inspirowane nazwą kamienicy pod Złotą Palmą. No i są to żywe palmy wkomponowane w ławkę pod oknami, ściana za recepcją inspirowana palmowymi liśćmi, czy miedziane detale mające imitować właśnie to złoto z nazwy. Efekt, który tutaj wspólnie osiągnęliśmy, jest znakomity. Przenikanie dwóch światów przyszłości razem z przyszłością naprawdę zrobił totalne wrażenie. Widać to na osobach, które tutaj przychodzą. Nawet dzisiaj mieliśmy kilka takich pozytywnych wrażeń i trzeba przyznać, że biblioteka teraz naprawdę jest wyjątkowym miejscem w centrum Wrocławia. To stworzenie takiej nowoczesnej przestrzeni, takiej nowej przestrzeni w bibliotece spowodowało, że zaczynają się nami interesować różni twórcy, a także i animatorzy. I tutaj na przykład odbywają się zajęcia z gier. Mieliśmy spotkanie w ramach walentynek, gdzie ludzie się poznawali i wzajemnie spędzali miło czas. Mamy też różne propozycje dotyczące zajęć sportowych, które mogłyby się tutaj odbywać. Jest to miejsce zdecydowanie bardzo przyjazne
rozwijanie różnych działań kulturalnych i także miejsce, w którym można realizować swoje zainteresowania. Także to nie tylko galeria pod plafonem, nie tylko wystawa sztuki, ale także i działania takie animacyjne, które mają na celu zająć czas mieszkańcom Wrocławia czy naszym czytelnikom, gdzie oni faktycznie mogą ten czas spędzić bardzo przyjemnie, w bardzo przyjemnych, pozytywnych wnętrzach. Projekt ten jest też pewnego rodzaju precedensem, ponieważ zrobiliśmy z biblioteką research i najprawdopodobniej nikt wcześniej w Europie nie projektował parametrycznych wnętrz na wskroś zabytkowej tkance. Projekt mimo swojej skali był, niewielkiej skali, był na pewno projektem skomplikowanym, wymagał dużego zaangażowania i dużej precyzji. Dlatego jestem niezwykle wdzięczny za tą współpracę zarówno dyrekcji, jak i wykonawcom, bo efekt myślę przerósł oczekiwania wszystkich.